Są takie samochody, które jeszcze za swojego życia stały się legendami, jeżdżącymi legendami. Na przykład Ford Mustang, Volkswagen Garbus, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer oraz to, co stoi teraz u nas tutaj w garażu, czyli Land Rover Discovery. A ty co? Leniuszek dzisiaj jestem, co? No dobra, tak naprawdę ten samochód ma tyle wspólnego z Discovery, co picie w szczawnicy ze szczaniem w piwnicy, a to przez ten jeden mały napis tutaj. Sport. Pełna nazwa tego auta to Land Rover Discovery Sport, a to oznacza, że nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdziwym, terenowym, offroadowym, wielkim Discovery. Wbrew nazwie nie zbudowano go na platformie Discovery, tylko zbudowano go na tej samej platformie, co najmniejszego Jaguara E-Pace. I tak mamy tutaj rozstaw osi krótszy niż w Velarze o 13 cm. Velara sobie możecie tutaj, obejrzeć w tym miejscu, którego testowaliśmy parę tygodni temu. I wiecie, co twierdzą w Land Roverze? Że to jest najlepszy samochód rodzinny, jaki mają w swojej ofercie. Naprawdę. W Velarze było nam za ciasno na tylnej kanapie, tu w mniejszym samochodzie z krótszym rozstawem osi, miejsca na tylnej kanapie ma być mnóstwo. Tam bagażnik, owszem, był obszerny, ale jakoś nas nie urzekł. Tutaj ma być gigantyczny. I poprosili nas, żebyśmy to wszystko zweryfikowali i sami się przekonali. Co więcej, to sport wcale nie oznacza, że ten samochód ma jakieś sportowe aspiracje sam w sobie. To sport ma oznaczać, że nadaje się do uprawiania sportów, niekoniecznie motorowych. Dlatego dano nam go nawet z bagażnikiem na rowery, żebyśmy sobie spróbowali je zamocować tutaj. Zobaczcie, nawet Uruskowi dali akcesoria i akurat fajne ma Land Rover naprawdę te akcesoria. Zobaczcie, to jest specjalna miska, jest wyprofilowana tutaj w taki sposób, żeby się woda z niej nie wylewała. Nawet ma znaczek Land Rovera i można ją dodatkowo jeszcze przymocować, żeby pies jej nie trącił łapą i nie wylał. Jest tutaj specjalnie podgumowana, żeby się nie przesuwała, więc naprawdę jest to fajnie przemyślane. A teraz zobaczcie to. Chodź! Chodź! Na bagażnika. Jak widać, świetnie działa i spełnia swoją funkcję. Rambuś, chodź! Dobra, wyjąłem na chwilę chomika z kołowrotka. Zobaczymy, czy tu wejdzie. No chodź! Tu chodź! Tu! Chodź tu, Rambuś! No chodź! Tu, biegamy! Dawaj! No wchodź! O, yeah! Ale teraz zostawimy to w garażu. Fajne natomiast jest to, że zobaczcie, tutaj zderzak jest praktycznie zlicowany z rantem bagażnika, tak można powiedzieć, w związku z czym nawet jak pies duży wskakuje, to wam tego nie podrapie, bo tutaj się po prostu nie opiera. Nie? Natomiast sama krawędź bagażnika jest dosyć wysoko. I dobrze, i źle. Źle, bo jak macie ciężkie bagaże, no to trzeba to dźwigać i podnosić. Z drugiej strony, jak są lekkie, no to na wysokości sobie stoicie w ten sposób i je bierzecie. Klapa nie otwiera się zbyt wysoko. Tutaj brakuje mi paru centymetrów, żeby do pełni szczęścia, żebym naprawdę mógł pod nią stać. Na szczęście nie ma ostrych krawędzi, więc sobie nie uszkodzę łba, nawet jakbym przywalił. Sam bagażnik, ile ma pojemności? No tutaj powiem wam, to sam Land Rover plącze się w zeznaniach, bo ten bagażnik ma, zależnie od źródeł, od 500 do 800 litrów pojemności. Prawdopodobnie mierzą to tutaj aż do sufitu i to określają to jako mokra, jako sucha pojemność. No nakombinowali tak, że tam jest 7 czy 8 tych liczb i powiem wam, że nie warto do żadnej z nich się przywiązywać, tylko po prostu trzeba sprawdzić, jaka to tak naprawdę będzie tego pojemność na przykładzie naszych walizeczek. Ja mam takie mocowania u siebie w samochodzie, to w sumie zginąć może. No, to już wiemy, że żeby postawić je w ten sposób, to trzeba zdjąć roletkę. I wtedy raz, dwa, jest. Trzecia wielka waliza. I tu jeszcze zostaje miejsca naprawdę sporo na dwie mniejsze, na przykład walizy albo kilka plecaczków, bo zobaczcie, nie ma tutaj takiego nadkola typowego, które by wnikało do wnętrza. Tu jest lekkie tylko wybrzuszenie, tutaj jest gumeczka. Więc pod tym względem ok, natomiast przyznam wam się do czegoś szczerze, ma ruchomą tylną kanapę, więc zostawiłem sobie tutaj miejsca na tyle, żebym ja na przykład mógł usiąść. Natomiast jak wysunę to w ten sposób do samego końca, to walizki może jeszcze nie wypadły z bagażnika, ale tego miejsca tutaj jest teraz znacznie mniej i pytanie, czy nam się to w tym momencie zamknie. No zobaczmy, czy wybijemy szybę, czy nie. Jeszcze zatrąbił na mnie cham jeden. Dwa i ta trzy. No powiem wam, że w takim samochodzie w pionie walizki to jeszcze nam nigdzie nie weszły. Ale jaja.
I już wiem dlaczego w opcji jest cyfrowe lusterko dostępne, czyli zamiast widzicie je albo tak jak w klasycznym lusterku wstecznym, albo sobie pstrykacie i to się zmienia w cyfrowy obraz, który nadaje kamera, która jest tutaj gdzieś ukryta wówczas. Tutaj nie mamy tego w tej wersji, ale widzicie to, co dzieje się za samochodem, a jednocześnie możecie mieć bagażnik załadowany po dach i jeszcze zobaczcie, ile tutaj zostaje miejsca, żeby to sobie dopakować jakimiś gratami. Tu mamy pod podłogą cewnik, zestaw naprawczy do kół, i są jakieś haczyki. Zobaczcie, są haczyki, to 3, drugi i trzeci. I to sobie możecie w ten sposób regulować. Tu zobaczcie, mamy jeszcze coś nietypowego, jeżeli chodzi o SUV-y. W tym segmencie przynajmniej. Czyli słuchajcie, trzeci rząd siedzeń. 4,60 m długość całego samochodu i zmieścił się tutaj trzeci rząd siedzeń. On kosztuje dodatkowo ponad 8000 zł. Wówczas razem z tymi fotelikami z tyłu dostajecie, zobaczcie, gniazdo zapalniczki raz, USB nawet trzecią regulację, tak jakby trzecią strefę klimatyzacji, bo tu można sobie, tylko nawiewem co prawda, ale można sobie sterować i są normalne nawiewy. A do tego wszystkiego składacie sobie oparcia tamtej tylnej kanapy, zwalniając elektrozamek. Dobra, to co, mam wsiadać do trzeciego rzędu? Jak chcecie wsiąść sobie do tyłu i fotel jest zrobiony tak, to łapiecie za ten uchwyt, przesuwa się to do przodu trochę. No wejście jest takie raczej dla chrlawych trzylatków, których trzeba jeszcze tu podstawić. O Boże, o Jezus. No, dorosła osoba tutaj zdecydowanie tylko w awaryjnej sytuacji. Szczególnie takiej postury jak ja. Natomiast zobaczcie, że tutaj na nogi ciągle mam miejsce. Tam jest dużo mniej tego miejsca. Więc, ale jeżeli usiądą tutaj dzieciaczki, nie ma tu co prawda isofixów, więc będą musiały siedzieć albo na poddupnikach, albo w ogóle na samym fotelu, no to będą spokojnie miały wystarczającą ilość miejsca na nogi. O, zobaczcie, ile go teraz jest nawet w tym momencie. Dla dzieciaków, na krótki dystans, na szybki transport, super. Wtedy nie zostaje niestety zbyt dużo w bagażniku miejsca. Tu jeszcze nawet są miejsca na cup holdery się znalazły. Natomiast jeżeli nie macie tego trzeciego rzędu siedzeń, to macie tutaj więcej bagażnika i fajny schowek pod spodem. Ale wygodna pozycja montażowa, jeżeli chodzi, słuchajcie, o rowery. To może założymy te rowery tu? Boże, w życiu nie mocowałem tych rowerów w ten sposób. Przecież to zejdzie mi pół dnia z tym. N096. No normalnie, kurna, jak woźny. Na szczęście podobno jak się zamówi komplet, to można mieć jeden kluczyk do wszystkiego. A nie tak założyłem. No powiem wam, dochodzę do wprawy. Udało mi się. Pierwszy raz w życiu. Jest szklany dach, żebym widział, czy nie spadło nic. Jest! Dobra, słuchajcie, tylna kanapa. Tam siedziałem ja. Sam za sobą jestem. Zobaczcie, ile miejsca. Nawet mogę sobie jeszcze troszkę to odsunąć. I nawet teraz jeszcze wytrzymię. Nad głową jest szklany dach, owszem, ale miejsca mam sporo, ponieważ ten szklany dach, zaraz wam go otworzę, jest wielki, naprawdę wielki, natomiast jest nieotwieralny, w związku z czym nie ma tutaj żadnych szprosów, nie ma tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów, oprócz tego, który wciąga roletkę i znajduje się tam nad bagażnikiem, w suficie nad bagażnikiem, a nie tutaj nad moją głową, w związku z czym tego miejsca mam w pytę i zawsze mogę krzyknąć: tata, ale urwał z tym wiaduktem. Na tym środkowym miejscu, tutaj od bidy, jest trochę miejsca, żeby mogła usiąść jakaś osoba, może nie roślejsza, ale trochę mniejsza, do 1,70 m i patrzcie. Nadal miejsce nad głową, samochód kompaktowy. To jest 4,60 m długości tego auta, naprawdę. A teraz uwaga, ciach. I ile mam miejsca. I wkładam sobie tam stopy. I tutaj na barki mam dużo tego miejsca. I jest mi wygodnie. I mogę sobie jeszcze regulować oparcie. Bardziej je pochylić do tyłu. Klimatyzacja. Znaczy nawiewy są. Nie można tutaj tego regulować. Być może w opcji jest 3-strefowa. A nie, przepraszam bardzo. Ma trochę takie podobne rozwiązanie jak na przykład w BMW. Można sobie albo zimne powietrze na siebie skierować, albo ciepłe. Co ciekawe, przy takiej konfiguracji fajnej nie ma tutaj kanapy dzielonej w proporcjach 40-20-40, tylko jest 40-60. Jest na szczęście podłokietnik, są dwa cup holdery, ale ten podłokietnik też nie ma nawet rękawa na narty, żeby można było sobie przez niego przełożyć jakiś dłuższy przedmiot. Słuchajcie, skłamałem. Jest.
Wszystko jest. A wiecie skąd ta ilość tego miejsca? Tutaj z tyłu na tej kanapie? To przez silnik. I to wcale nie jest żart, słuchajcie. Bo o ile w tych dużych Land Roverach, jak Discovery, albo Range Roverach, jak Velar choćby, mamy 6, no dobra, czasami już 4 cylindry, ale one są ułożone wzdłużnie, to tutaj mamy tylko 4 cylindry i ułożone poprzecznie. Co oznacza, że ta maska może być krótsza, a sama kabina może być po prostu większa. Więc wszystko ma swoje zady i walety. W tym wypadku zaletą jest rzeczywiście ta ogromna przestrzeń. Wadą, też zależy jak to rozpatrywać, jest to, że mamy już wyłącznie silniki 4-cylindrowe, 3 benzyny do wyboru, 2 diesle, wszystkie mają 2 litry pojemności i 4 cylindry. Jest też PHEV, czyli hybryda plug-in, ona ma dla odmiany 1,5 pojemność plus elektryka. Tutaj mamy diesla w odmianie 204-konnej, który ma oznaczenie D200. Widzicie to? To nie jest tylko zabieg estetyczny, bo to jest poduszka powietrzna, która ma chronić pieszych, którzy ewentualnie by się natknęli na Discovery Sport na drodze. Auto jest na rynku od 2014 roku, ale w 2019 przeszło lifting. Najłatwiej go poznać po zmienionych reflektorach. W standardzie są LEDowe. To, że ma tutaj te czarne elementy wszystkie, to jest efekt tego, że ma pakiet Air-Dynamic i jak będziecie sobie zamawiali takiego Discovery w salonie, to musicie zwrócić uwagę, takiego Discovery Sporta, przepraszam bardzo, to musicie zwrócić uwagę na te pakiety, jeżeli zamierzacie jeździć w teren, ponieważ niektóre z nich zmieniają kąty zjazdu, najazdu i rampowy. O kilka stopni co prawda, niemniej i tak prześwit jest imponujący, bo to 21 cm w tym wypadku. Najwięcej ten lifting w 2019 roku zmienił we wnętrzu tego samochodu, bo o ile poprzednik był trochę siermiężny i tandetnie dosyć zrobiony, to tutaj mamy już zupełnie inną bajkę. Zarówno jeżeli chodzi o materiały, zobaczcie, to jest mięciutkie, przyjemne w dotyku, ładna niteczka. Detale zaczęły grać rolę. Coś, co w samochodach premium powinno być oczywistością. Tak samo o tutaj, te fotele, te przeszycia, te pikowania, te ryflowania, czy te dziurki, to jak się mówi o dziurkach? O dziurkach się mówi perforacje, o właśnie. Na kierownicy pojawiły się te dotykowe i na przykład o ile, powiem Wam, w Volkswagenie drażnią mnie, ponieważ nigdy nie działa to tak jak powinno, to tutaj jest dla odmiany zupełnie inaczej. Czujecie pod palcem, że to klika, tak jak klikać powinno i wszystko działa tak jak działać powinno. Pojawił się nowy PV Pro, czyli ten najnowszy system operacyjny. Działa raz szybciej, raz wolniej, raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie przez większość czasu nie ma się do czego przyczepić. Ma już Apple CarPlaya oczywiście bezprzewodowo. Tutaj macie schoweczek, który jest głęboki, aż tam może wjechać telefon. Nie ma tu akurat w naszej wersji ładowarki indukcyjnej, ale taka też może być, wtedy go tutaj widzicie. Tu jest jedno gniazdo USB-C. Tutaj jest minimalizm absolutny, bo jest tylko dźwignia do zmiany przełożeń, skrzynia 9-biegowa, automatyczna, ZF-a. Fajne jest to, że ten panel tutaj klimatyzacji pozostał tak naprawdę taki analogowo-cyfrowy. To wszystko działa za dotknięciem palucha, proszę bardzo, więc się nie namęczycie przy tym. To, jak sobie wciśniecie, no to macie albo właśnie wentylowanie fotela w niektórych wersjach, bo w naszej nie ma, albo ogrzewanie fotela, a jak tutaj dwa te fizyczne wciśniecie, no to zobaczcie, ten zmieniacie sobie natężenie, widzicie? O, teraz włączmy auto, a ten jest świetny, patrzcie, cyk i zmieniacie tryby jazdy. Eko, komfortowy, Auto Terrain Response, bo tutaj zaczyna się Wam wyświetlać na wyświetlaczu centralnym, na jakim programie akurat jedziecie. Błoto kolejny, piasek i cała reszta. A, jeszcze jednego o tym dieslu nie powiedziałem. Ten diesel to już jest MHEV, czyli ta miękka hybryda i wszystkie silniki benzynowe i diesla już w przypadku tego modelu są wyposażone w technologię MHEV. Zegary częściowo analogowe w naszej wersji i częściowo cyfrowe tu po środku. Można mieć za dopłatą pełen taki zestaw cyfrowych. Natomiast są, jak widać, dosyć czytelne. Co ciekawe jest, zobaczcie, wyskalowany do 140 tylko, ale jak wyłączę downhilla, czyli ten asystent zjazdu, to do 240 robi się skala. Praktyczność tego auta w niektórych miejscach naprawdę mnie urzeka. Otwieracie schowek i jak nie jedziecie, akurat niepotrzebne są Wam cup holdery, to możecie... Jak to się wyjmowało? A, przepraszam.
Nic na siłę, kurna. I macie największy schowek, jaki widziałem w podłokietniku w spalinowych samochodach, naprawdę. I jeszcze tradycyjne gniazdo USB i jeszcze jedno gniazdo USB-C. To co? Wio w drogę. Nie mogliśmy niestety zdjąć tych belek poprzecznych, ponieważ zapomniano nam dać taki specjalny kluczyk. Niestety kluczyka tu nie znaleźliśmy. Ależ dawno nie jeździłem dieselkiem i wiecie co, naprawdę żadne auto nie ma jednak tego momentu takiego od dołu, gdzie on tam przy tych 1500 tak fajnie już ciągnie. Mimo że to tylko 204 konie i 430 Nm. No newtonometrów to może nie tylko, bo to sporo, ale czuć to fajnie tak od dołu. A jeszcze tutaj jest wspomagane tą elektryką 48V i naprawdę jak tak muskacie ten pedał gazu, to w tym pierwszym momencie nawet czujecie te newtonometry z tej elektryki, że go po prostu pyk katapultują. O, i teraz się wyłącza. Jeszcze on się trochę toczy, już się wyłącza. Start-stop wtedy zaczyna działać. I dzięki tej właśnie elektryce ten start-stop w dieslu działa znacznie lepiej w tych mchewach. Bo po prostu kładziecie nogę na pedale gazu i w zasadzie nie mija nawet pół sekundy, a on już jest gotowy do tego, żeby jechać, bo już elektryka dała mu trochę tego napędu. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o całe wnętrze, to wiecie, to sprawia takie wrażenie, jakby komuś, kto je projektował, po prostu się chciało. Nie usiadł tu i nie zrobił tego na odpierdziel, tylko naprawdę zadbał o te detale, zadbał o to, żeby jakość tego była taka, jak należy. Ależ on jest dobrze od podwozia. Jak on tu... Co tu się dzieje? No to było naprawdę imponujące. Tutaj jak samochód 50-60 po tych płytach jedzie, to już jest dużo, bo naprawdę niektórzy tutaj jadą 15 wszystko omijając. Tutaj nie mamy niskoprofilowej opony, tylko porządnego balona na tej feldze. No może nie balona, ale jest tam trochę tej gumy. Mamy tutaj zawieszenie bez żadnej jakiejś pneumatyki aktywnej, tylko po prostu jest miękko i komfortowo zestrojone. I to już robi naprawdę robotę, bo samochód po prostu przefrunął sobie nad tymi dziurami. I to uwielbiam. Tak było w dyskotece i tak jest tutaj, w Discovery Sporcie. To w zasadzie jedyna ich wspólna cecha, ten panel tutaj, gdzie możecie sobie normalnie traktować go jak podłokietnik. O. No super to jest naprawdę. I tu macie sterowanie szybkami, lusterkami. Tu sobie otwieracie, zamykacie drzwi, blokatę dziecięcą włączacie. Natomiast też jak jedziecie i robicie na przykład takie ruchy kierownicą, to czujecie, że jest zestrojony jak SUV w starym wydaniu. Czyli jest mega komfortowy. Postawiono tutaj nacisk przede wszystkim na to, żeby on rewelacyjnie wybierał nierówności i żeby Wam było mięciutko i przyjemnie, a nie na to, żebyście mogli prędko wchodzić w zakręty, bo wtedy jak hipcio wchodzący w zakręt. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Ale to przecież Jaguary w grupie Jaguara i Land Rovera słyną z tego, że są tak bardziej sportowo zestrojone. Także rzeczywiście tam jedziecie z tym układem kierowniczym i czujecie, że ten samochód chce więcej, że chce wjechać w ten zakręt. Jak działa ten mchew? Bo zawsze tu na tej drodze sprawdzamy mchewa. Jedziemy sobie tak statecznie 50-60 na godzinę, zdejmujemy nogę z pedału gazu i co? I co jest ciekawe, słuchajcie, on, pomimo że jesteśmy teraz w trybie Eco, dokładnie, o proszę bardzo, widać to tutaj wyraźnie, widać na ekranie, nie wrzuca jak te inne samochody trybu żeglowania i nie wyłącza silnika. Zobaczcie, zdejmuję nogę z pedału gazu i on po prostu zwalnia na biegu. Nawet nie wrzuca luzu. Kładę nogę na pedale gazu i od razu w zasadzie ten moment obrotowy pozwala mu jechać. Zobaczcie, nawet kurde nie oszczędzają na materiałach, bo nawet, słyszycie, to są łopatki do zmiany biegów. Zrobili je normalnie, czy to z aluminium, czy to ze stali. Dobra, to 0-100 zróbmy. Wersja 5-osobowa robi setkę w 8,6 sekundy, a 7-osobowa przez fotele w bagażniku jest aż 75 kg cięższa, więc setkę robi automatycznie w 8,9. Silny waży jeszcze więcej niż 75 kg, więc spodziewam się na pewno 9 z przodu teraz przy przyspieszaniu. Ja też nie jestem lekki. Skrzynię wez szybko wrzuciłem, bo nie ma tutaj takiego trybu sportowego typowego. 9,8. No, czyli 9 z przodu jest, silny, wysiadka. Teraz zobaczymy, jak bez silnego będzie w takim razie. 9,5. No nadal pół sekundy gorzej niż to, co podaje producent, natomiast weźmy pod uwagę to, że
Mamy ten bagażnik na dachu, który mimo wszystko trochę aerodynamicznie może zmieniać ten samochód, opływ jego. To jest raz. Dwa, mamy szklany dach, który jest nielekki, tylko też pewnie swoje waży. Musimy jechać po klucz do tego, słyszysz? I mamy już zdemontowany całkowicie bagażnik, nie ma go na dachu, o proszę. I możemy sobie sprawdzić, ile to będzie teraz na setkę. I już nic nie świszczy. I jest mega dobrze wyciszony. Silnik słychać tutaj tylko jak on leci gdzieś tam w kierunku 4000 obrotów. Jak normalnie, zobaczcie. Teraz mam 2,5, bo przyspieszam jeszcze. I go w ogóle nie słychać. Jest rewelacyjnie wygłuszony. Nawet jak go na zimno rano odpalacie, to jest super cichutko. Wszystko, co słyszycie, to są szumy powietrza opływającego nadwozie, nawet przy szybszej jeździe, a i tak one, jak na kompaktowego SUV-a, są naprawdę minimalnie. Już w Velarze zwracaliśmy uwagę na to, jak jest dobrze wyciszony i tutaj jest podobnie, a mamy przecież samochód tak jakby segment albo i 2 segmenty niżej. Co jest fajne, to podobnie jak w tych większych Land Roverach i Range Roverach, tak tutaj macie sporo możliwości konfiguracji. Możecie zmieniać sobie kolory tapicerek, możecie zmieniać sobie to, nawet jeżeli nie pasuje Wam piano na przykład na orzechowe albo jeszcze jakieś inne. Jest 10 kolorów nadwozi, różne felgi, jasne, ciemne, śmakie, srakie, srebrne. Możecie go dostosować po prostu do swoich upodobań. Cena? Nasza wersja, ten 2-litrowy, mocniejszy, 204-konny diesel, tym aerodynamiku, czyli troszkę inaczej wyglądający, kosztuje wyjściowo 240 parę tysięcy złotych. 6800 za dodatkowe fotele w bagażniku, macie jakieś tam 250 tysięcy złotych, plus te graty, które akurat on ma na pokładzie, no to dodatkowo jakieś 50 tysięcy złotych. Natomiast umówmy się, naprawdę potrzebna Wam jest elektryczna regulacja kierownicy w takim samochodzie? Nie sądzę. Od bidy elektryczne fotele, które chyba tam razem z systemem wentylacji kosztują 6 tysięcy z kawałkiem, bardzo warto dopłacić, w tym wypadku jest za system Meridiana, bo nie jest to duża dopłata, to jest kilka tysięcy złotych. A teraz chciałbym zaprezentować Wam, jak gra. Bardzo warto za Meridiana dopłacić. To jeszcze szybko o spalaniu. 7,7. Jechaliśmy tak między 100 a 130, parę dynamiczniejszych przyspieszeń, parę hamowań. Bardzo akceptowalny wynik jak na 204 konie, na diesla i na SUV-a. No dobra, słuchajcie. Została nam jeszcze jedna rzecz. Z czego zawsze słynęły Range Rovery i Land Rovery? No z właściwości terenowych. Już pomijam Defendera, który był po prostu nie do zaorania i nie do zabicia. Mogliście przez 40 lat go nim po prostu pomiatać, tyrać go, jeździć w terenie, w ogóle nie wjeżdżał nawet na asfalt, tonę kamieni na niego z ciężarówki zrzucić albo 10 ton i on nadal jeździł. Ale na przykład też prawdziwy Discovery, czyli ten ojciec tego, to jest Baby Discovery, tamto Discovery, Ride Camel Trophy, pamiętacie taki? No przecież tam 3/4 tych samochodów to były właśnie Discovery, tylko jeszcze miały te snorklery, poprzerabiane były odpowiednio po to, żeby jeździć w porządnym, odważnym terenie, tam gdzie czołgi nie dają rady, a one musiały sobie dawać radę. No to oczywiście wszyscy jesteśmy teraz ciekawi, jak ten Baby Discovery będzie zachowywał się w terenie. A ciekawi jesteśmy tym bardziej, że tutaj, słuchajcie, nie ma stałego napędu na 4 koła. Przez to, że mamy poprzecznie ułożony ten silnik, to tutaj mamy Haldex. Tak, rozwiązanie typu Haldex, czyli sprzęgło, które przenosi napęd na tylną oś w Land Roverze. W normalnych warunkach, takich drogowych, jak teraz jadę i dodaję gazu, czyli przyspieszam, to ten napęd tu jest rozkładany w proporcjach 60/40%. Natomiast na przykład jak jadę powyżej 35 na godzinę ze stałą prędkością, to jest to w zasadzie przednionapędowe auto, bo 90% mocy i momentu jest na przodzie, a 10% z tyłu. Jak jest ślisko się robi, albo jak włączę sobie tryby terenowe, to mam 50/50. Co ciekawe, Land Rover chwali się, że proporcje, jakie można tutaj osiągnąć, to jest to 90/10, o których wspomniałem, ale również 10/90, czyli że 90% będzie tam z tyłu tej mocy i tego momentu obrotowego, a tylko 10% z przodu. W to nie bardzo chce mi się wierzyć, bo Haldex zazwyczaj przenosił do 50% tam na tył. Może to polegać na tym, że wówczas kontrola trakcji po prostu ogranicza napęd na tych przednich kołach,
po to, żebyście mieli większą na przykład nadsterowność i rzeczywiście więcej tego momentu i koni mechanicznych tam z tyłu. Ale i tak nigdy nie będzie ich więcej niż 50% z tego, co generalnie ma cały silnik, czyli 90% niż 50%, tak. Ten system napędu na 4 koła nazywa się Standard Driveline. Oprócz niego oczywiście mamy tutaj tryby pracy, czyli jak ten przycisk sobie wciśniecie, no to macie tutaj ten właśnie system Terrain Response kolejnej generacji i możecie mieć go ustawionego w auto, możecie go mieć ustawionego na trawę, żwir, śnieg, albo na przykład błoto i kolejny i jest jeszcze jeden ostatni tryb na piasek. I wiecie, gdzie my jedziemy, tam gdzie jest piasek. O tym, że według Land Rovera ten samochód naprawdę nadaje się do jazdy w terenie, świadczy też to, że oprócz tych wszystkich Terrain Response, zobaczcie co ma. Pokazuje wysokość nad poziomem morza, przechył boczny, przechył wzdłużny, jak na przykład nachylone jest zbocze. Można w opcji dokupić sobie kamerę, która pokazuje tak jakby przez maskę przeźroczystą, jak wygląda podłoże pod przednimi kołami, więc jak macie tam czy kamień, czy na przykład jakąś głębszą kałużę, no to wszystko widzicie na tej kamerce. A, i jeszcze jest oczywiście asystent zjazdu z góry i asystent takiego powolnego pokonywania terenu. Jak go się włączy, to dynamiczna kontrola stabilności jest zawsze... A, czyli teraz mi kontrolę trakcji jeszcze wyłączył, o Boże. Oż kurna, co tu się... O, ja pitole. O, ja pierdziu. Słyszycie, jak szoruje tym piachem? I to jest, słuchajcie, tak, że szoruje, ale tu nie ma prawa nic się stać, bo podobno nawet podwozie odpowiednio zabezpieczono, tak, żeby można było sobie jeździć w terenie i nie martwić się o uszkodzenia. Prześwit to, uwaga, 21 cm, więc całkiem nieźle. A teraz sobie wejdę jeszcze raz w piasek. Tu jest piasek i sobie jeszcze, o, dezaktywuję kontrolę trakcji trochę. I teraz doskonale czuć, jak osiągnięto, o, jak tak jadę. Teraz dopiero czuć, w jaki sposób osiągnięto to, o czym piszą w materiałach prasowych, czyli 90% z tej mocy i momentu na tyle, a 10% tylko z przodu. To polega na tym, że po prostu te przednie koła tutaj są przyhamowywane przez kontrolę trakcji, a więcej zdecydowanie momentu obrotowego i całej reszty idzie tam na tył. I dokładnie tak to działa i dokładnie jest identycznie w przypadku, kiedy jeździcie w terenie i na przykład potrafi na 3 kołach kontrola trakcji całkowicie zablokować napęd, ograniczyć na tam moc i moment obrotowy i przekazać tylko na 1 koło, po to, żebyście mogli z opresji wyjechać. I jak na taki układ jest to po prostu sprawne. Zobaczcie, te kąty natarcia, zjazdu, najazdu naprawdę są spore i nie można tu nic sobie zrobić. Oczywiście nie są to terenowe warunki, takie jak, nie wiem, na tym wspomnianym rallyzie Camel Trophy, bo tam pewnie nie dałby sobie rady, ale umówmy się, i tak jest całkiem nieźle. O, tam se pojadę, zobaczę jak tam będzie. Z opresji was wyciągnie, nie ma co się martwić. Dobra, bądźmy szczerzy, nie jest to prawdziwe Discovery, jeżeli chodzi o właściwości terenowe. Nie ten prześwit, nie ta głębokość brodzenia, bo tam jest 90 cm, a tutaj 60, choć to i tak dużo nasuwa. Natomiast jeżeli traktujecie ten samochód tak jak SUV-a, czyli Sport Utility Vehicle, do tego, żeby sobie włożyć takie rowery na dach, żeby zabrać psiaka, rodzinę, trochę sprzętu sportowego, pojechać na łono natury, zjechać z utwardzonego szlaku i po prostu dojechać w jakieś takie bardziej dzikie miejsce, to się do tego naprawdę petarda nadaje i się niczego naprawdę nie boi, o proszę. Więc reasumując, o ile większość tego typu SUV-ów to są takie bardziej zabawki faktycznie do miasta, do tego, żeby się nimi pokazać i polansować, tak ten jest jednym z najbardziej praktycznych pod takim kątem rodzinnym aut tego typu, przynajmniej w swoim segmencie, to jest raz, a po drugie jako jedyny ma chyba takie właściwości terenowe, że naprawdę nie trzeba się bać zjeżdżania nim z asfaltu. Fajne auto dla aktywnych rodzin.